Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nikt nie zostanie w kołysce na wieki. Konstanty Ciałkowski. Konstanty Ciałkowski urodził się 17 września 1857 roku we wsi Iżewsk w obwodzie rjazańskim w Imperium Rosyjskim. Brzmiąco po polsku nazwisko zawdzięcza swojemu polskiemu pochodzeniu. Ród Ciałkowskich powstał w XVII wieku i był polskim rodem szlacheckim herbu Jastrzębiec. Kiedy Królestwo Prus, monarchia Habsburgów i Imperium Rosyjskie dokonały na Polsce pierwszego rozbioru w 1772 roku, pradziadek Ciałkowskiego sprzedał swój cały majątek we wsi Ciałkowo Wielkie i wyemigrował na Ukrainę. Tak więc ojciec Konstantyna urodził się już na ukraińskiej ziemi. Jako leśnik został skierowany do obwodu rjazańskiego, do wioski Iżewsk, w której to poznał swoją przyszłą żonę, a matkę Konstantyna. Miała ona pochodzenie tatarskie, ale była wychowywana w duchu rosyjskiej tradycji. Dlatego też Ciałkowski, pytany o swoje pochodzenie, żartobliwie odpowiadał, że jego krew jest mieszanką krwi rosyjskiej, polskiej, tatarskiej i ukraińskiej. Rozwiejmy na początku jeszcze jedną wątpliwość. Ciałkowski, pytany o to, czy czuje się Polakiem, odpowiadał wprost bez żadnych sentymentów. Nie. Dzieciństwo miał trudne. W wieku 10 lat przeziębił się i zachorował na szkarlatynę. W wyniku tej choroby stracił niemalże całkowicie słuch. Wydarzenie to wpłynęło na jego całe przyszłe życie. Los nie szczędził mu również innych kłopotów w szkole i życiu rodzinnym. Najpierw zmarł mu starszy brat, a później ukochana matka. Bezpiecznym schronieniem stały się książki i modelarstwo. Jego zainteresowanie aeronautyką zaczęło się w wieku 8 lat. Dostał wtedy od mamy balon wypełniony wodorem. W kolejnych latach wziął się więc z zapałem do konstruowania różnych mechanicznych urządzeń. W lipcu 1873 roku ojciec wysyła go do Moskwy na wyższą uczelnię techniczną. Niestety nie dostaje się na nią i podejmuje naukę na własną rękę. Całe swoje kieszonkowe przeznacza na książki. Staje się również stałym bywalcem Czertkowskiej Biblioteki Publicznej. I to właśnie tam po raz pierwszy uśmiecha się do niego los. Poznaje Nikołaja Fiodorowa, filozofa, który pomaga mu w nauce. W ciągu 3 lat poznaje fizykę, matematykę, chemię, astronomię i mechanikę. I to na poziomie uniwersyteckim. Kiedy ojciec dowiaduje się o ciężkich warunkach bytowych syna, sprowadza go do domu, gdzie zaczyna dorabiać sobie prywatnymi lekcjami z fizyki i matematyki. A niezwykły talent pedagogiczny zapewnia mu wielu uczniów. W 1878 roku Konstanty wraz z rodziną przenosi się do Borowska, gdzie uzyskuje pozwolenie na wykładanie arytmetyki i geometrii. Zostaje nauczycielem. W Borowsku poznaje również swoją przyszłą żonę. Była idealną kandydatką, nie mieszała się do jego prac i pozwalała mu na wszystkie dziwactwa. Po śmierci ojca w 1881 roku Ciałkowski pisze swoją pierwszą pracę naukową o teorii gazów. Niestety początki są zawsze trudne. Kubę zimnej wody wylewa mu na głowę Dmitrij Mendelejew, pisząc do niego list z informacją, że ta teoria została odkryta 25 lat wcześniej. Druga jego praca, napisana rok później o mechanice żywego organizmu, też została skrytykowana jako szalona. Pewien postęp nastąpił dopiero przy 3. pracy. Ciałkowski spróbował opisać w niej mechanizm działania gwiazdy. Teoria ta oczywiście nie mogła być poprawna. W tym czasie nie wiedziano nic o wewnętrznej strukturze atomu. Dopiero 40 lat później Arthur Eddington nieśmiało zaproponował teorię, w której energia gwiazd miałaby się brać z fuzji wodoru. Niemniej jednak przyjęto Ciałkowskiego w szeregi Rosyjskiego Towarzystwa Fizyko-Chemicznego. Ciałkowski bardzo interesował się aerostatami. To zagadnienie było mu na tyle bliskie, że napisał kolejną pracę, tym razem o tytule Teoria i doświadczenia aerostatu. Dzięki tej pracy udało mu się poprowadzić wykład na posiedzeniu oddziału fizycznego Towarzystwa Miłośników Przyrodoznawstwa. Mimo pozytywnego przyjęcia jego praca nikogo nie zainteresowała. Drugie podejście czyni 2 lata później, czyli w 1889 roku, pisząc do Mendelejewa prośbę o poparcie jego projektu. Na chwilę udaje mu się pozyskać uwagę Rosyjskiego Towarzystwa Technicznego, ale i tym razem nic z tego nie wynika. Głównym problemem ówczesnych sterowców było to, że ich płócienne powłoki przepuszczały wodór. Wpadł więc na pomysł zastąpienia tkaniny powłoką metalową. I tej idei poświęcił większą część swojego życia. Pomysłem tym próbował zainteresować nawet armię,
przysyłając do sztabu generalnego pracę wydaną własnym sumptem pod tytułem Metalowy sterowiec kierowany. Niestety i tym razem nic z tego nie wyszło. W tym samym roku na wniosek dyrektora szkół ludowych prowincji Ciałkowski zostaje przeniesiony do Kaługi. Żegnany hucznie przez mieszkańców Borowska udaje się do miasta, w którym osiądzie już do końca życia. To tutaj właśnie powstaną jego największe prace dotyczące kosmonautyki i teorii napędu odrzutowego. Zostaje zatrudniony w szkole powiatowej jako nauczyciel arytmetyki i geometrii z pensją 36 rubli miesięcznie. Jego przenosiny w żadnym razie nie wpłynęły na jego pasję. W dalszym ciągu tworzył i testował różne modele latające, finansowane głównie z własnej kieszeni. W 1894 roku wydaje pracę pod tytułem Aeroplan, czyli ptakopodobna maszyna latająca. Jako jeden z pierwszych proponuje zastosowanie jednokłata, a ruch samolotu ma zapewniać obracające się śmigło, a nie ruch naśladujący machanie skrzydeł, popularne wówczas wśród pionierów lotnictwa. Jak na wizjonera przystało, zaproponował, aby ruch śmigła realizowany był za pomocą silnika benzynowego. W 1900 roku jego wysiłki doceniło Towarzystwo Fizyko-Chemiczne, obdarowując go funduszami w wysokości 470 rubli. Większa część tych pieniędzy poszła na udoskonalenie tunelu aerodynamicznego, który nazywał dmuchawką. Pozwalał mu on wyznaczyć charakterystyki aerodynamiczne jego drewnianych modeli. Prace nad aerodynamiką i modelami urządzeń latających oraz książki Verna doprowadziły go w końcu do zagadnień podróży w kosmosie. W 1896 roku przystąpił do pisania swojego najważniejszego dzieła – Badanie przestrzeni kosmicznej za pomocą urządzeń odrzutowych. Ostatecznie dzieło to zostało wydane w 1903 roku. Sformułował w nim teorię ruchu rakiety, a matematyczny wzór, który się w nim pojawił, przeszedł do historii jako równanie Ciałkowskiego. Z wzoru tego wynika dość prosty wniosek. Przy konstruowaniu rakiety, aby uzyskać jak największą prędkość wylotową gazów, należy dążyć do jak najmniejszej masy konstrukcji rakiety i jak największej masy materiałów pędnych. Istotnym elementem jest również zastosowanie najwydajniejszych mieszanek paliwa i utleniacza. Należy jednak pamiętać, że wzór ten rozpatruje wyłącznie ruch w swobodnej przestrzeni bez uwzględnienia oddziaływania grawitacyjnego i oporów ruchu. Jako pierwszy uwzględnił te elementy Robert Goddard. W swojej pracy zaproponował również wiele ciekawych rozwiązań technicznych dotyczących budowy rakiety. Rozwiązań, które nadały mu tytuł ojca kosmonautyki. O tych rozwiązaniach będę chciał jednak powiedzieć już w innej serii filmów. Początek XX wieku okazał się dla Ciałkowskiego tragiczny. 2 grudnia 1903 roku jego 19-letni syn popełnia samobójstwo. 5 lat później wylewa oka. Większość jego dotychczasowej pracy zostaje zniszczona przez wodę rwącej rzeki. Kiedy w Stanach Zjednoczonych ogłoszono konkurs na projekt samolotu przewożącego ludzi, w Rosji przypomniano sobie o wcześniejszych pracach nad metalowym sterowcem. W końcu jego prace zaczęły zwracać na siebie uwagę. W 1904 roku zostaje członkiem Towarzystwa Miłośników Historii Naturalnej. 2 lata później za swoje osiągnięcia na niwie pedagogicznej zostaje odznaczony Orderem Świętego Stanisława. Ale dopiero rok 1919 jest dla niego wyjątkowy. Zostaje wybrany na członka Akademii Socjalistycznej, późniejszej Akademii Nauk. A 2 lata później Rada Komisarzy Ludowych przyznaje mu dożywotnią emeryturę. Od tej chwili opiekę nad starszym panem sprawuje Komisja dla Poprawy Warunków Życia Uczonych. Dzięki temu mógł zająć się pisaniem dalszych prac oraz korespondencją z innymi pionierami takimi jak Hermann Oberth czy Ary Sternfeld. U schyłku życia doczekał się również sławy międzynarodowej. W latach 20. XX wieku jego prace zaczęły pojawiać się poza granicami Rosji, a trzeba pamiętać, że napisał ich około 580. 19 września 1935 roku, późnym wieczorem, Konstanty Ciałkowski umiera na raka żołądka. 2 dni później żegnany jest przez tłumy rodaków. W 1936 roku na miejscu pochówku Ciałkowskiego pojawia się 12,5-metrowy obelisk, a na nim inskrypcja. Człowiek nie zawsze pozostanie na ziemi. Pogoń za światłem i przestrzenią doprowadzi go do penetracji granic atmosfery. Początkowo nieśmiało, ale ostatecznie do podboju całej przestrzeni słonecznej.